Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Jak już wiecie z ostatnich filmów, jesteśmy cały czas w rodzinnym mieście Nuriego w Burdur i dzisiaj chciałabym Wam pokazać coś, co Nuriego babcia robi co roku latem jako zapasy na zimę, a chodzi o turecki makaron erişte. A pomyślicie, że może to nic ciekawego, bo w Polsce przecież też robimy makaron, ale no myślę, że znajdziecie jednak tutaj jakieś ciekawe rzeczy, tym bardziej, że powstały tego makaronu aż tak duże ilości, co zresztą widzicie po tytule. Cały proces trwał 2 dni i pracowały przy nim chyba wszystkie kobiety z najbliższej rodziny, łącznie 6 kobiet i Nuri jako rodzynek. Także no, ciężka praca i myślę, że dużo ciekawych ujęć pokazujących znowu coś z tureckiej kultury, z tureckich tradycji, kuchni. Chciałabym tylko zaznaczyć, żebyście nie traktowali tego filmu jako przepis na makaron, no bo skoro było tak dużo tego makaronu, no to też proporcje są ogromne i ciężko to sobie przełożyć na mniejsze proporcje. Po prostu traktujcie to jako taki film kulturowy. Chciałabym Was też przeprosić za światło w niektórych fragmentach filmu, bo tak jak już mówiłam, wszystko trwało 2 dni o różnych porach dnia i nocy, więc momentami trzeba było polegać tylko na małej lampie, a nie na świetle dziennym, dlatego w niektórych miejscach to światło będzie gorsze, ale myślę, że będzie wystarczające. No dobrze, to chyba już nie przedłużam, teraz zobaczcie sami, jak to wszystko wyglądało. Teraz pokażę Wam wszystko, co jest nam do ciasta potrzebne. Tutaj mamy kilogram kaszy manny, która została już rano namoczona w zimnej wodzie, tak tylko, żeby kasza została wodą przykryta. 30 jajek i 10 kg mąki. Mamy też różne naczynia, tutaj jak widzicie taka duża miska, a tutaj trochę mniejsze, no i zabieramy się do pracy. Najpierw trzeba rozbić w całości wszystkie jajka do osobnego naczynia. Później do tej dużej miski wsypujemy całą mąkę. I do tej mąki trzeba też dodać soli, co właśnie tutaj widzicie, ale nie wiem, ile było to robione zupełnie na oko. I tak samo na oko do jajek została dolana woda. I jajka z tą wodą trzeba było po prostu dokładnie wymieszać. Uzyskaną mieszankę dolałyśmy do mąki z solą. Oczywiście, żeby nic się nie zmarnowało, jeszcze dolewamy wody do garnka, mieszamy dokładnie i wszystko wylewamy. I teraz trzeba to wszystko ze sobą połączyć. Jak już te składniki w miarę się ze sobą połączą, trzeba będzie jeszcze dodać kaszę mannę. I tutaj właśnie dodajemy całą kaszę mannę, a następnie całość już razem mieszamy i dokładnie wyrabiamy ciasto, czyli teraz ta najtrudniejsza część pracy. Naprawdę trzeba mieć do tego bardzo dużo siły. Powiem Wam, że podziwiam te tureckie gospodynie domowe, że mają na to siłę. Aha, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w międzyczasie do tego ciasta była stopniowo znowu dodawana woda i znowu na oko, także nie podam Wam żadnych proporcji. Chodzi tylko o to, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję. Konsystencja ciasta powinna być taka, żeby ciasto było miękkie i sprężyste i wracało do swojego kształtu po odduszeniu. Tak właśnie to ma wyglądać. To już jest dobrze ugniecione ciasto. I tutaj widzicie ostatni krok. Trzeba ciasto przykryć folią i ściereczką i w ten sposób przykryte ciasto pozostawione będzie do jutra. Mamy nowy dzień, więc czas zająć się ciastem. Teraz należy je przygotować do wałkowania. Oczywiście nie będzie ono wałkowane w takim wielkim kawałku, trzeba je podzielić na mniejsze części.
Dzielenie ciasta wygląda właśnie w taki sposób. Jest częściami odkrawane i formowane w takie kulki przypominające trochę bułeczki. Teraz możecie to zobaczyć tutaj bardziej z bliska. Tak to właśnie wygląda. I gotowe bułeczki zostają odkładane na bok, żeby nie zajmowały miejsca. A kiedy już ciasto jest podzielone, to czas na wałkowanie. I to akurat też sztuka, bo ciasto musi być tak uwałkowane, żeby było cienkie niemal jak papier. Tutaj zostaje zebrany nadmiar mąki, żeby ciasto nie było zbyt suche i twarde. Jak widzicie, do wałkowania nie jest używany taki wałek, jaki my znamy z Polski, tylko coś, co dla mnie kształtem przypomina kij odmiotły. Taki wałek nazywa się po turecku oklawa. A kiedy ciasto już jest tak cienkie, jak należy, to zostaje nawinięte na dodatkowy wałek i przeniesione do drugiego pokoju, gdzie już wcześniej zostały przygotowane prześcieradła. I ciasto na tych prześcieradłach musi zostać rozłożone do wyschnięcia. Zobaczcie, wyszło nam tyle tego ciasta, że razem tych płatów było 48. Nie zmieściły się w tym pokoju, więc musieliśmy przenieść się do następnego. I w ten sposób rozłożone ciasto schło nam przez kilka godzin, zanim mogliśmy przejść do następnego etapu, czyli krojenia tego ciasta na kształt makaronu. Tutaj już widzicie kolejny etap. Najpierw trzeba było pokroić ciasto w odpowiedniej grubości i szerokości paski. Tak, żeby pasowały do maszynki. Zobaczcie, jaki patent. Maszynka do makaronu. Od góry wkłada się ciasto i dołem wylatuje makaronik. Dzieci też chętne do pracy, ale nie jest to takie łatwe. Trzeba ciasto odpowiednio włożyć do maszynki, inaczej maszynka tego ciasta nie zbiera. O, udało się. Oczywiście część naszych dzielnych gospodyń zajęło się krojeniem tego ciasta ręcznie, żeby wszystko poszło sprawniej, chociaż jest to zdecydowanie trudniejsze niż używanie maszynki. A my tutaj dalej kręcimy wytrwale. No powiem Wam, że zajęło nam to ładnych parę godzin. Tak dużo było tego ciasta. Gotowy makaronik trzeba było znowu rozsypać na prześcieradła i rozsypany w ten sposób suszył się jeszcze przez kilka dni, zanim mógł być zapakowany w torebki na zimę. I zobaczcie, tak dużo tego wyszło. Niezłe zapasy. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy coś Was zaskoczyło, czy było to dla Was ciekawe, czy może był to dla Was zupełnie normalny proces robienia makaronu, jaki znacie z Polski. A ja się już teraz żegnam. Widzimy się w następnym filmie za tydzień. Do zobaczenia. Görüşürüz!